Nazywam się Mirosław Skórka i jestem dyrektorem programu Study Tours to Poland Fundacji Liderzy Przemian. Od 16 lat dzielimy się doświadczeniami transformacji naszego kraju z przyjaciółmi zza wschodniej granicy. Przez pandemię po raz pierwszy nie mogliśmy zaprosić gości na wizyty studyjne do Polski. Dlatego postanowiliśmy ruszyć w Polskę, by pokazać najlepsze doświadczenia naszych samorządów. Oprócz tych potrzeb związanych z budową dróg, z budową wodociągów, mieszkańcy coraz częściej zgłaszają potrzeby innych inwestycji, chociażby inwestycji związanych ze spędzaniem wolnego czasu. Coraz częściej w gminach budowane są siłownie napowietrzne, budowane są skateparki dla młodzieży, rozbudowywane są boiska i stadiony, a także rozbudowywane są istniejące domy kultury. No wszystko to po to, żeby zapewnić mieszkańcom miejsca do spędzania wolnego czasu. Panie wójcie, jesteśmy w dużej hali w Gościerodowie. Po co Gościeradów takiej dużej hali potrzebuje? Targ u nas był od kilkunastu lat. Handel odbywał się na tej części, na której teraz widzimy ją tam w oddali. Była utworzona tylko kruszywem, czyli po deszczu był problem. Nie było dachu, nie było sanitariatów. Doszliśmy do wniosku, że musimy to ucywilizować. Napisaliśmy wniosek, dostaliśmy z PROW 1 000 000 dofinansowania złotych. Resztę dołożyliśmy z własnego budżetu. Tym sposobem powstało 30 arów nowego targowiska z gigantyczną halą 15 na 50 metrów na kilkadziesiąt stoisk do handlu. Przeznaczone jest dla producentów rolnych, którzy sami sprzedają swoje produkty, czyli marchew, cebula, kapusta. To, co im urośnie. To, co im urośnie, to, co mogą sprzedać, tak. Mieliśmy pewne obawy, czy będzie to zapełnione, bo łącznie mamy prawie hektar targowiska. I się okazało, że jeszcze przydałoby się większe. Mamy dobry teren, utwardzony, odwodniony. Duża część jest zadaszona, oświetlona, monitorowana, także to też poprawia bezpieczeństwo handlu. W tle za nami jest budynek socjalny, tam gdzie znajduje się pomieszczenie dla obsługi targowiska z monitorem, który widzi wszystko, co się tutaj dzieje, na którym widać, co się wszystko dzieje. I oczywiście sanitariaty dla wszystkich, w tym dla niepełnosprawnych, oraz możliwość skorzystania z prądu, bo tutaj, jak widzimy, są gniazdka, gdzie można podłączyć różne urządzenia, te, które mają handlujący, chociażby ci, którzy handlują mięsem czy wędlinami. Mamy piękną halę, dużą halę. Dzień targowy jest środa, czyli jeden dzień w tygodniu. I chcemy ją wykorzystać również na inne cele. Planujemy zakupić kotary, które nam ją mogą osłonić przed warunkami atmosferycznymi i chcielibyśmy robić różnego typu wystawy, chociażby roślin ozdobnych czy innych. Mamy gołębiarzy, mamy hodowców królików, także możemy wykorzystywać ją na różne sposoby i w tym celu też ona na pewno będzie w przyszłości służyła. Czyli ta hala będzie wykonywała nie tylko funkcje handlowe sensu stricto, ale też funkcje kulturalne, które pozwolą trochę bardziej zjednoczyć, zebrać miejsce. Zintegrować, tak jest. Ona już pełni taką rolę, ponieważ dzień targowy na wsi to tym się charakteryzuje, że oprócz tego, że mieszkańcy kupują, no to również ze sobą się spotykają i rozmawiają. Także w tej chwili i kupujących, i sprzedających jest bardzo dużo. A zawsze ten dzień targowy to tak mobilizuje, że trzeba coś tam pójść, może coś kupię, ale na pewno z kimś się spotkam i porozmawiam. Ta alienacja jest coraz większa, to takie właśnie integracyjna funkcja tego miejsca jest ze wszechmiar potrzebna. Tak, to jest miejsce, na którym kiedyś był bazar, był handel, ale w związku z tym, że powiększyliśmy tamtą część handlową, tą przeznaczyliśmy dla mieszkańców troszkę w innym celu. Po lewej stronie mamy urządzenia do ćwiczeń, czyli mała siłownia napowietrzna.
gmina sobie to ufundowała za własne pieniądze, czy dostaliście jakieś dofinansowanie na to? Różnie. Jeżeli chodzi o plac zabaw, to był z własnych środków. Tamta część, tamten deptaczek też z własnych. Jeżeli chodzi o siłownię napowietrzną i tutaj utwardzenie, dostaliśmy dość duże dofinansowanie z LGD. LGD to jest? Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej. Tutaj wydaliśmy na tą siłownię, na ten utwardzenie ponad 200 000, ale ponad 60% było dofinansowania zewnętrznego. Kiedy weszły te słynne OSy ministerialne w życie, czyli otwarte strefy aktywności, również napisaliśmy wniosek, także takie 3 OSy jeszcze mamy, czyli 3 siłownie napowierzchne oprócz tej tutaj. No i mamy jeszcze 5 placów zabaw oprócz tego tutaj znajdującego się. Także tworzymy te miejsca, bo ludzie muszą się mieć gdzie spotkać. To jest niemożliwe. Muszą mieć gdzie spędzić wolny czas, a przecież mamy sobotę, niedzielę, gdzie raczej się nie pracuje zawodowo. Jesteśmy w obiekcie, który powstał w założeniu jako obiekt do obsługi naszych emerytów, czyli to są pomieszczenia, gdzie odbywają się na co dzień zajęcia dla naszych seniorów na pierwszym piętrze, natomiast na drugim piętrze jest biblioteka i ta biblioteka poza tym, że jest nowoczesna, ona również oferuje takie studio, w którym dla dzieci mamy bardzo wysoko technologicznie zaawansowane zabawy związane z robotami, z komputerami, z recyklingiem, czyli sprawy, które uważamy, że w przyszłości będą odgrywały dużą rolę. Obiekt jest ładnie zaprojektowany, dostał nagrodę w Inwestycja XXI wieku w Polsce, wygrał konkurs na najlepiej zaprojektowany i zbudowany obiekt w kraju. No, spełnia nam się super, jest wielkie zainteresowanie przychodzeniem tu. Oczywiście dzisiaj mamy problem, no bo musimy troszkę to ograniczać, ale generalnie ten obiekt również poprawił ofertę, którą dajemy mieszkańcom. W przypadku inwestycji najpierw ważny jest pomysł, co chcemy zrealizować. Następnie musimy przygotować dokumentację oraz kosztorys zadania. Musimy wiedzieć, ile co będzie kosztować. Następnie Rada Gminy musi podjąć decyzję na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta o wprowadzeniu danej inwestycji do budżetu gminy. Mówiąc o wprowadzeniu do danej inwestycji do budżetu gminy, musimy tutaj powiedzieć o jej finansowaniu. Finansowanie może odbywać się ze środków własnych gminy, ale może również odbywać się z udziałem środków zewnętrznych. W takim wypadku koniecznym jest pozyskanie części czy całości środków zewnętrznych na realizację danej inwestycji. Po tym, jak dana inwestycja zostanie zapisana w budżecie gminy, tym, który będzie realizował tę inwestycję, jest wójt, burmistrz, prezydent oraz jego współpracownicy. Czyli od pomysłu do realizacji tak ten proces wygląda. Stawiamy na taką gospodarność. Staramy się nadrabiać pewne braki finansowe naszą aktywnością. Więc często chociażby miejsce, w którym jesteśmy, trudno to pewnie uwierzyć, ale powstało w czynie społecznym. Myśmy z pracownikami i częścią mieszkańców sami stworzyli to miejsce, bo to było wysypisko śmieci. Rozpoczęliśmy upiększanie tego naszego miasteczka, naszej gminy, bo wychodzimy z założenia, że można być biednym, ale nie musimy być brudni. Z biegiem czasu przybywało nam nasadzeń, pojawiła się siłownia zewnętrzna, kilka lat temu żeśmy postawili tężnię, no i zrobiliśmy taką ścieżkę edukacyjną, przyrodniczą, gdzie szczególnie młodzież z naszych tutaj szkół, przedszkola, obok które się znajdują, przychodzą, zapoznają się z florą, fauną, jaka występuje na terenie naszej gminy. No więc można sobie tak, dla każdego jest coś miłego. Również postawiliśmy tutaj scenę i od kilku lat, latem, odbywają się w weekendy koncerty.
Od kilku lat również współpracujemy z artystami, malarzami i co roku przyjeżdżają na plener malarski. Często to są studenci z opiekunem i co roku powstaje pewien element tego muralu. Basen został wybudowany przy pomocy środków zewnętrznych. Udało nam się pozyskać z lokalnej grupy działania 500 000. Pozostałą kwotę, prawie 900 000, dołożyło nam Ministerstwo Sportu. Udało nam się przekonać jeszcze ówczesną panią minister sportu, że może taki pilotaż zrobić nie tylko w miastach, ale i na wsi. Jest bezpiecznie. Dzieci mogą tutaj przychodzić. Mamy wprawdzie niedaleko rzekę Narew i co roku, dopóki nie wybudowaliśmy basenu, zdarzały się utonięcia. Wiemy, że w okresie letnim woda ciągnie, prawda? To jest naturalne, potrzebujemy wykąpać się, troszeczkę poleżeć, poopalać, skorzystać z tego słońca. I od tamtej pory nie mamy utonięć na terenie naszej gminy. Powiem tak, to jest nasza satysfakcja ogromna, bo życie ludzkie jednak jest najważniejsze. Jeżeli jest pogoda, to około 400 osób dziennie korzysta z tego basenu. Organizowaliśmy tutaj naukę pływania, bo mamy tak, 2 niecki. Jedna jest taka, gdzie dla tych początkujących i dla dzieci. Przyznam się szczerze, że ja sama się uczyłam tutaj pływać. Zaczynałam od tej niecki, aż kiedyś ratownik zmusił mnie, żebym wylądowała tam na tamtej, no i jakoś nie utopiłam się, więc mamy tutaj strefę taką rozrywkową, ja bym powiedziała. Tutaj są postawione automaty do różnego typu napojów, można sobie pograć tutaj w ping-ponga. Obok jest boisko wielofunkcyjne, gdzie jest wykorzystywane szczególnie korty tenisowe. Do tej pory stosowaliśmy taką zasadę, że kupowało się wejściówkę na cały dzień. To były naprawdę niewielkie pieniądze. Był taki okres, że na przykład na cały dzień za 10 zł można było wejść. Dostaje się opaskę i to można sobie iść do domu, wrócić z powrotem, bo na każdy dzień inny kolor opaski. Obok jest również kuchnia, więc osoby, które przyjeżdżają, a nie chcą wracać do domu, coś zjeść, więc kuchnia przygotowywuje posiłki, można sobie usiąść pod parasolami, spokojnie zjeść posiłek, z powrotem wrócić na basen. Można pograć w siatkówkę plażową, tutaj były również latem organizowane takie rozgrywki, więc dla każdego coś miłego jest tutaj. Dzięki temu, że powstał ten basen, to od kilku lat, jak basen funkcjonuje, zaczęły odwiedzać się rodziny. Nie ukrywamy tego, że tego typu miejscowości się wyludniają. Nam też w gminie ubywa mieszkańców, ale okazuje się, że wnukowie, którzy nie odwiedzali swoich babć od lat, bo nie było po co, w tej chwili całe wakacje spędzają u babci, dziadka, u rodziny, u cioci, wujka, tutaj w Długosiodle, bo mają bardzo piękny, wygodny, zdrowy, bezpieczny basen, a przy tym jeszcze nasze kuchnie, które gotują w ciągu roku szkolnego dla uczniów, dla naszych uczniów w szkołach posiłki, całe wakacje gotują dla naszych gości posiłki. Jesteśmy w Długosiodle na stałym ryneczku. Na ten projekt udało nam się pozyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki środkom właśnie z funduszy unijnych wybudowaliśmy tutaj ten ryneczek. Jednocześnie rozbudowaliśmy dotychczasowy Dom Kultury i to jest takie miejsce, gdzie lokalni producenci, wytwórcy mogą się promować, mogą swoje produkty wystawiać, mogą organizować różnego typu spotkania promujące, wystawy. Dzięki właśnie tym środkom unijnym, a była to spora kwota, bo prawie 1 000 000 złotych, projekt opiewał na kwotę 1 950 000, czyli drugą część musieliśmy dołożyć jako gmina. Ale powstało takie bardzo urokliwe miejsce. Nawet już przed Bożym Narodzeniem udało nam się właśnie zorganizować takie spotkanie lokalnych twórców.
którzy wystawiali tutaj swoje produkty takie związane z Bożym Narodzeniem. Tak jak wskazuje tutaj ten drogowskaz, jak bym powiedziała, mieści się tutaj Biblioteka Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji. Jest również dla mieszkańców możliwość skorzystania z ksera i jest dostęp do internetu, czyli jest taka kawiarenka internetowa, gdzie można sobie skorzystać z dostępu do internetu, jeżeli ktoś nie ma u siebie w domu. Jest również siłownia, oczywiście wiemy, że w tej chwili jest zamknięta, ale jest siłownia. Tutaj odbywają się również zajęcia różnego typu, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jest yoga, jest taniec dla dzieci, dla pań jest aerobik. Więc tutaj są również, odbywają się koncerty. Byliśmy w parku wcześniej, to tam, prawda, te letnie koncerty, ale jak już pogoda nie pozwala, jest sala koncertowa, gdzie z okazji różnego typu uroczystości są spotkania, koncerty. Tam jest sala wystawowa, więc ostatnio mieliśmy właśnie spotkanie na przykład z panią Elżbietą Dzikowską, która opowiadała o swoich podróżach i pokazywała nam różnego typu zdjęcia z tych swoich wojaży. Jest biblioteka bardzo ładnie wyposażona, z bogatym zasobem woluminów. Więc tutaj to jest to serce kultury kwitnie. Mimo tej biedy finansowej, to bogactwem tej gminy są ludzie. Udało się wokół samorządu zgromadzić bardzo fajnych ludzi, i urzędników, i samorządowców, i z tą grupą robimy pewne rzeczy, które dają ten efekt po tylu latach. Ten efekt dzisiaj jest widoczny i mimo tego, że ciągle wiele jeszcze mamy braków, to sami dostrzegamy to, że szczególnie ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, powiem krótko, podziwiają tą estetykę, tą czystość i gratulują nam tego. I to jest tak naprawdę nasza największa chyba duma z tej naszej pracy. Gmina Długosiodło to znakomity przykład tego, że ludzie nawet wtedy, kiedy nie mają dużo pieniędzy, potrafią dużo zrobić, jeżeli im się to umożliwi, jeżeli system działa, jeżeli umożliwi się ludziom samodzielność i niezależność w podejmowaniu decyzji. Właśnie to, co jest istotą samorządności, czyli jesteśmy sami gospodarzami własnego miejsca, własnej małej ojczyzny i staramy się, żeby ona się pięknie rozwijała. To wszystko się tutaj, to takie serce kulturalne bije tutaj, w tym budynku. Dzięki.